Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Tocztoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. A dziś będzie o zespole Sepultura. Sepultura to zespół, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Brazylijska grupa została założona w 1984 roku w Belo Horizonte przez braci Cavalera, Igora i Maxa. Nazwa Sepultura pochodzi z języka portugalskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza grób, co pochodzi od tłumaczenia utworu Dancing on Your Grave grupy Motorhead na język portugalski Maxa Cavalery. Muzyka Sepultury początkowo była klasyfikowana jako black death thrash metal, później jednak się zmieniała i styl muzyczny grupy ewoluował poprzez takie gatunki jak new metal czy groove metal, z których tego ostatniego Sepultura jest uważana za jedną z głównych protoplast. Obecnie wykonywana przez zespół muzyka jest klasyfikowana jako groove thrash metal. Sepultura jest na dzień dzisiejszy jednym z największych zespołów metalowych pochodzących z Brazylii i odniosła duży sukces na całym świecie, a część ich płyt pokryła się platynowymi i złotymi płytami. Do tej pory zespół wydał 15 płyt studyjnych, więc nie przedłużam i lecimy z tematem. Zaczynam jak zwykle od pierwszej płyty, jaką jest wydany w 1986 roku album Morbid Visions. Na tej płycie zespół grał w stylu bardziej podchodzącym pod black death metal. Głównymi inspiracjami dla Sepultury były wówczas takie zespoły jak Venom czy Celtic Frost. Teksty utworów na tej płycie mają charakter satanistyczny, podobnie jak na wydanej rok wcześniej epce Bestial Devastation, która później ukazała się na reedycji z tym albumem. Muzyka na tym albumie jest mniej więcej taka jak wczesne black metalowe albumy, które są bardzo szybkie i agresywne. No i ten album właśnie taki jest. Produkcja tego albumu, jak słychać po jego brzmieniu, do najlepszych nie należy, a nawet Max Cavalera wspomniał, że podczas nagrywania tego albumu zaniedbywał strojenie swoich gitar. Czy w takim razie jest to dobry album? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Wiadomo, ma już swoje lata i mocno się zestarzał, ale moim zdaniem brzmi na tyle dobrze, że mimo upływu lat wciąż się tego naprawdę dobrze słucha, a kawałki takie jak War czy Mayhem dają naprawdę porządnego kopa. Także ogólnie mówiąc uważam, że Morbid Visions to kolejny przykład znakomitego debiutu i jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych płyt Sepultury. Przed nagraniem drugiej płyty do zespołu dołączył drugi gitarzysta Andreas Kisser, który do dziś pozostaje w zespole. I w 1987 roku ukazał się drugi, a zarazem mój ulubiony album Sepultury, jakim jest płyta Schizophrenia. Muzycznie ten album odchodzi od black death metalu z poprzedniej płyty, przechodząc w bardziej trashowy styl. W warstwie tekstowej zespół zaczął odchodzić od tematów satanistycznych, a zaczął się bardziej skupiać na tematach powiązanych z rzeczywistością i osobistymi doświadczeniami muzyków. Muzyka na tym albumie to taki death thrash metal i powiem, że ten album jest świetny. Brzmienie na tej płycie moim zdaniem jest naprawdę dobre i mocne i płyta daje naprawdę porządnego kopa. Są to przede wszystkim szybkie strzały, to takie naprawdę dobre, zwłaszcza takie jak Septic Schizo, będący moim ulubionym kawałkiem Sepultury. Jest to po prostu solidny death trashowy łomot. Także ogólnie mówiąc uważam, że Schizophrenia to znakomita płyta i według mnie najlepszy album Sepultury jaki powstał. Sam posiadam ten album w wersji na CD i szczerze polecam. Dochodzimy do trzeciej płyty, która dla wielu jest jedną z najlepszych, a wręcz najlepszą płytą spośród wszystkich płyt Sepultury. A jest nią wydany w 1989 roku album Beneath the Remains. Na tym albumie jest jeszcze więcej wpływów trashu niż wcześniej. Z czasem ten album został okrzyknięty klasykiem tego gatunku. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie okładką tej płyty miał być inny obraz Michaela Wayhama, który wykonał okładkę tej płyty, a mianowicie Blood Cauldron Tales of Horror and the Macabre, który został wykorzystany jako okładka innej płyty innego zespołu, należącego wówczas do Roadrunner Records, podobnie jak Sepultura. Muzyka na tym albumie to, tak jak wspomniałem, podobnie jak na Schizophrenia, death thrash metal, jednak na tej płycie jest więcej wpływów trashu. Brzmienie na tej płycie jest również nieco czystsze niż na poprzednich płytach. Płyta ogólnie jest mocna, ciężka i szybka, czyli jest taka jak powinna być. Także coś więcej mogę powiedzieć. Jest to po prostu kolejny bardzo udany album Sepultury i zdecydowanie jedna z moich ulubionych płyt tego zespołu. W 1991 roku ukazał się czwarty album studyjny Arise. Na tej płycie Sepultura wciąż się trzyma death trashowego stylu, jednak na tej płycie Sepultura zaczęła eksperymentować m.in. z hardcore punkiem czy industrialem. Muzyka na tej płycie wciąż jest szybka i agresywna, więc na tej płycie Sepultura gra dość zachowawczo.
Na Arise znalazły się również pierwsze 3 single grupy, a konkretnie tytułowe Arise, Dead Embryonic Cells i Under Siege Regnum Irae. Do dwóch z nich, a konkretnie do Arise i Dead Embryonic Cells, nakręcono teledyski. Uważa się, że jest to jedna z najlepszych płyt Sepultury, a także jedna z najbardziej sukcesywnych. Jako pierwszy album tej kapeli znalazł się na liście Billboard 200, zajmując 145 miejsce. Do 1993 roku album sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Po tym sukcesie zespół stał się znany i rozpoznawany na całym świecie. Jednak czy aby na pewno ten sukces w tym przypadku był zasłużony? Moim zdaniem tak. Arise to według mnie kolejny bardzo udany album Sepultury. Sam osobiście posiadam ten album w wersji na CD i zdecydowanie Wam go polecam, bo tak jak wspomniałem, to naprawdę dobry album. 2 lata później ukazał się 5. album grupy zatytułowany Chaos ID. Na tym albumie Sepultura zaczęła trochę odchodzić od swojego trashowego stylu z poprzednich płyt na rzecz groove metalu, którego to Sepultura była jedną z głównych protoplast. Jest to także pierwsza płyta, na której partię na gitarze basowej zarejestrował Paolo Jr., który jest członkiem zespołu od 1984 i był wymieniany jako basista na pierwszych płytach, jednak tak naprawdę na nich nie grał, a partie na basie zostały odegrane przez Andreasa Kissera, a na Morbid Visions przez Jairo Guedza. Jedynie w utworze Stronger Than Hate z Beneath the Remains zagrał na basie i dopiero na Chaos ID nagrał bas na albumie. Wróćmy jednak do samej muzyki. Na tym albumie, jak już wspomniałem, Sepultura zmienia swój styl na bardziej groove metalowy. Utwory na tej płycie są wolniejsze niż na poprzednich płytach. Nie oznacza to, że są lekkie, bo wręcz przeciwnie, Chaos ID to naprawdę ciężka i mocna płyta, a takie kawałki jak Refuse, Resist czy Territory po prostu miażdżą. Cały ten album moim zdaniem jest świetny. Uważam, że jest to kolejny bardzo udany album Sepultury, zdecydowanie wart uwagi. Sam posiadam ten album na CD i zdecydowanie go polecam, bo tak jak mówiłem, to naprawdę udany album. Dochodzimy do 6. płyty studyjnej Sepultury, jaką jest wydany w 1996 roku album Roots. Na tej płycie Sepultura dalej odchodzi od thrash metalu i tym razem mamy więcej wpływów takich gatunków jak new metal czy alternative metal. Na tej płycie jest też sporo instrumentów wywodzących się z Brazylii, bądź też obecnie używanych często w tej części świata, takich jak berimbau czy timbał. Dużo na tej płycie jest też muzyków gościnnych, takich jak Mike Patton z Faith No More, Jonathan Davis z Korn, czy brazylijski piosenkarz Carlinhos Brown. Muzycznie ten album jest połączeniem groove metalu z new metalem, który w tamtym czasie się rozwijał. No i jeśli chodzi o muzykę, to ten album jest naprawdę mocny. Riffy gitarowe są tu bardzo ciężkie, jednak są tutaj też wspomniane wcześniej dodatkowe niemetalowe instrumenty, takie jak zitar, timbał, berimbau czy dżembe. Znajduje się tutaj także jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy kawałek Sepultury, zatytułowany Roots Bloody Roots, który uważam za jedną z najlepszych kompozycji Sepultury, jakie powstały. Jest to także najdłuższy album Sepultury, trwający ponad godzinę i 12 minut. I czy warto ten czas poświęcić na posłuchanie tej płyty? Moim zdaniem tak. Nawet jeśli ktoś nie lubi specjalnie new metalu czy alternative metalu, to myślę, że tej płycie jednak warto dać szansę. Sam osobiście posiadam ten album na CD i szczerze polecam. Moim zdaniem to naprawdę udany krążek. Roots był także ostatnim albumem nagranym z oryginalnym wokalistą-gitarzystą Sepultury Maxem Cavallerą. Historia za tym stojąca zaczęła się w sierpniu 1996 roku, kilka miesięcy po wydaniu Roots. A mianowicie 16 sierpnia tego roku w wypadku samochodowym zginął Dana D'Lo Wells, syn Glorii Cavalry, żony Maxa Cavalry, a także jego pasierb. Gloria i Max byli wtedy w Europie, gdzie Sepultura miała trasę koncertową i 17 sierpnia w Londynie, gdzie Sepultura miała zagrać koncert, dowiedzieli się o śmierci Wellsa i polecieli do Stanów Zjednoczonych. Jego śmierć spowodowała problemy w składzie zespołu. Według Maxa Cavalry, żona Andreasa Kissera, gitarzysty zespołu, próbowała przyspieszyć przygotowanie do pogrzebu Wellsa, żeby Max mógł dalej kontynuować trasę koncertową, co nie było możliwe dla Maxa oraz Glorii. Dodatkowo pozostali członkowie grupy nie chcieli już współpracować z Glorią jako menadżerką i chcieli ją zwolnić. Grupa ostatni koncert z Maxem zagrała 16 grudnia 1996 roku w Brixton Academy w Londynie, który został nagrany i wydany w 2002 roku na albumie koncertowym Under a Pale Grey Sky. Wtedy to Max opuścił Sepulturę, a Gloria przestała być menadżerką zespołu. Dlatego grupa zaczęła szukać zastępcy Maxa, którym ostatecznie został Amerykanin Derek Green, który został wokalistą grupy. I tak oto w 1998 roku grupa wydała swój pierwszy album bez Maxa, jakim jest płyta Against. Tutaj jest jeszcze więcej instrumentów plemiennych, głównie japońskich instrumentów perkusyjnych. Jest tu także mniej elementów thrashu, za to jest więcej elementów hardcora i słychać tu też trochę new metalu. Więc muzyka na tej płycie jest inna od tego, co było wcześniej. Jednak jeśli mam być szczerym, to moim zdaniem płyty z Maxem Cavallerą były zdecydowanie lepsze.
Bo tutaj to ja momentami nie wiem co się dzieje, riffy są zagrane w dziwny sposób i to wszystko moim zdaniem brzmi słabo. Jeśli chodzi o wokal Greena, to na pierwszym utworze wydaje się on odrobinę podobny do wokalu Kawalery. Jednak na tej płycie Green śpiewa bardziej po swojemu. Także podsumowując, Against to moim zdaniem słaba płyta i najgorszy album Sepultury jaki powstał. Więc jak na płytę, która miała pokazać zespół w nowym składzie, wyszło moim zdaniem słabo. Podobnie niestety ma się sytuacja z kolejną płytą, jaką jest wydany w 2001 roku album Nation. Jest to płyta podobna do swojego poprzednika, jednak jeśli mam być szczerym, Nation dla mnie jest odrobinę lepsze niż Against. Nie uważam tego albumu za nie wiem jak świetny krążek, ale dla mnie jest lepszy niż poprzednia płyta. Choć i tak uważam, że obie płyty nie należą do czołówki Sepultury i dla mnie to są bardzo średnie płyty. Na Nation na szczęście mamy więcej jakichś dobrych riffów, których moim zdaniem zbytnio nie było na Against. To trochę ich jest, aczkolwiek nie jakoś nie wiem jak wiele, więc no nie jest to zły album, ale najlepszy też nie. Więc jak widać, pierwsze płyty Sepultury bez Maxa nie były najlepsze. Jednak na szczęście kolejny album jest już lepszy, a mowa o wydanym w 2003 roku albumie Roarback. Muzyka na tej płycie jest określana jako mieszanka groovy i alternative metalu. Jeśli mam być szczerym, to uważam, że ta płyta brzmi lepiej niż dwie poprzednie. Mimo to ten album sprzedał się gorzej niż poprzednie płyty, ale otrzymał lepsze recenzje. Ja się tutaj dołączę, bo mimo iż nie uważam, żeby ten album był tak dobry jak najstarsze dokonania Sepultury, to wciąż uważam, że to dobry album, który jest zdecydowanie lepszy od swoich poprzedników. 10. album zespołu ukazał się w 2006 roku, a jest nim płyta Dante 21. Jest to koncepcyjny album oparty na poemacie Boska komedia autorstwa Dantego Alighieriego. Utwory na tej płycie nawiązują do nieba, piekła i czyśćca. Pierwotnie ten album miał być zatytułowany Dante 05, ale nazwa ta została zmieniona, ponieważ nie udało się tego albumu wydać w 2005 roku, tak jak planowano. Jeśli chodzi o samą muzykę, to na tej płycie Sepultura wraca trochę do swojego starszego stylu, bardziej groove thrash metalowego. No i brzmienie na tej płycie jest naprawdę dobre i świetnie się tego słucha. Niektórzy uważają, że jest to najlepszy album Sepultury z Dake'em Greenem. Ja się z tym zgadzam i uważam, że jest to jedna z najlepszych płyt nowej Sepultury i naprawdę polecam ten album. Więc jak widać, po dwóch, moim zdaniem, bardzo średnich płytach, Sepultura zaczęła wracać do formy i na Roarback było lepiej, a na Dante 21 jest naprawdę dobrze. Także zdecydowanie polecam ten album. Dante 21 to także ostatnia płyta Sepultury nagrana z oryginalnym perkusistą Igorem Cavallerą, który opuścił zespół w czerwcu 2006 roku. Oznaczało to, że od tej chwili w zespole nie ma już żadnego członka oryginalnego składu zespołu. Jako zastępca Igora do zespołu dołączył Jean de la Bella. I w nowym składzie grupa nagrała swój 11 album studyjny, wydany w 2009 roku, zatytułowany Alex. Jest to kolejny koncept album w dorobku zespołu. Tym razem inspiracją dla zespołu była książka Mechaniczna Pomarańcza autorstwa Antoniego Borgesa. Sam tytuł płyty dosłownie oznacza bezprawie. Muzycznie ten album reprezentuje dość typowe dla grupy death, groove, thrash metal. Jednak jeśli mam być szczerym, to bardziej wolę poprzednią płytę. Nie żeby ten album był jakiś zły, ale jakoś tak nie do końca mi odpowiada. Uważam, że brzmienie na tej płycie mogłoby być dużo lepsze. Nie jest źle, ale po prostu uważam, że mogłoby być znacznie lepiej. Także ogólnie mówiąc uważam, że Alex to jest niezła płyta, jednak gorsza od swojego poprzednika. Natomiast z kolejnym albumem moim zdaniem jest lepiej, a mowa oczywiście o wydanej w 2011 roku płycie Kairos. Na tej płycie Sepultura wciąż gra groove death thrash metal, jednak mam wrażenie, że Kairos jest płytą mocniejszą i cięższą. I to wpływa na korzyść tej płyty. No bo ten album, muszę przyznać, że jest naprawdę mocny i świetnie się go słucha. Album ten brzmi świetnie i daje porządnego kopa, zwłaszcza takie kawałki jak na przykład Relentless. Więc o ile poprzedni album nie był jakiś nie wiem jak rewelacyjny, to Kairos to już inna historia, ponieważ moim zdaniem jest to jedna z najlepszych płyt Sepultury z udziałem Dake'a Greena. Oczywiście Dante 21 też było świetną płytą, ale Kairos moim zdaniem jest trochę lepszy, ale i tak obie płyty są świetne. Także ogólnie mówiąc uważam, że Kairos to jedna z najlepszych płyt Sepultury z udziałem Greena i zdecydowanie polecam ten album. I w 2011 roku z grupą rozstał się perkusista Jean de la Bella, którego zastąpił Eloy Casagrande, który gra z zespołem aż do dziś. I wraz z nim grupa nagra swój 13 album studyjny The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Styl na tym albumie nie różni się jakoś bardzo od tego z poprzedniej płyty, więc można powiedzieć, że na tej płycie Sepultura gra zachowawczo. I w tym przypadku to plus, bo ten album jak najbardziej brzmi dobrze i dobrze się go słucha. Więc można powiedzieć, że ten album to dobry przykład zachowawczego krążka, który jest rzeczywiście dobry.
Nie jest to może najlepszy album w dorobku kapeli, ale wciąż uważam, że jest jak najbardziej udany. 4 lata później ukazał się 14 album studyjnej grupy, który moim zdaniem jest jak na razie najlepszym albumem Sepultury z udziałem Derricka Greena, a jest to album Machine Messiah. Na tej płycie Sepultura wciąż się trzyma swojego stylu z poprzednich płyt i jeśli mam być szczerym, to na tej płycie odwalili kawał dobrej roboty. Mogę powiedzieć, że ta płyta to taki Kairos, tylko że jeszcze lepszy, mocniejszy i bardziej agresywny. Chociaż uważam, że obie płyty są naprawdę dobre, jednak spośród wszystkich płyt Sepultury z Greenem, jak na razie Machine Messiah jest dla mnie zdecydowanie najlepszą. Więc myślę, że tu nie ma nic do dodania. Machine Messiah to po prostu znakomity krążek i najlepszy album Sepultury z udziałem Greena. No i nadszedł czas na 15 album grupy, jakim jest wydany w 2020 roku album Quadra. Jest to kolejna płyta koncepcyjna zespołu, oparta na numerologii, w tym przypadku liczbie 4 i jej znaczeniu przedstawionym na quadrivium, składającym się z 4 przymiotów lub sztuk. Sam tytuł płyty, Quadra, w języku łacińskim dosłownie oznacza 4 sposoby. Jeśli chodzi o muzykę na tej płycie, to Sepultura wciąż gra tak, jak gra na wcześniejszych płytach i większe zmiany w stylu muzycznym tutaj nie zachodzą. I uważam, że ten album brzmi naprawdę dobrze, jak najbardziej dobrze się tego słucha. Wracając do konceptu płyty, to jest ona podzielona na 12 utworów. Na 4 sekcje po 3 kawałki. Pierwsze utwory to klasyczne trashowe utwory, druga część jest inspirowana brzmieniem bardziej groovowym, trzecia zawiera kawałki bardziej progresywne, a czwarta zawiera utwory wolniejsze i bardziej melodyjne. I tutaj uważam, że wyszło to bardzo dobrze. Także ogólnie mówiąc uważam, że Quadra to jak najbardziej solidny album. Może i nie jest taki szczyt w dorobku Sepultury, ale moim zdaniem to wciąż naprawdę udany album. Także to na dzisiaj na tyle. Mój ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie i tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, o komentarzu i tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!